Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj trochę odcinek o tym, w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Każdy z Was, jak zaczyna prowadzić biznes albo przygotowuje się do założenia biznesu, siada do internetu, szuka inspiracji, pomysłów, podpowiedzi i ja Was też zawsze do tego zachęcam, żebyście to robili. Ale uwaga, nie we wszystko można wierzyć, co jest napisane w internecie. Dzisiaj opowiem Wam o 5 takich informacjach, które znajdują się w internecie, a które nie są do końca prawdą. Pierwsza rzecz, żeby prowadzić biznes, trzeba mieć pomysł i pieniądze. I tak i nie. Pomysł i pieniądze tak, natomiast to nie jest koniec. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście się nie fiksowali na tym, że jak będę miała pieniądze, to znaczy, że już pójdę dalej. Jak będę miała pomysł, oczywiście pomysł trzeba mieć na ten biznes, to wystarczy. Ani pieniądze, ani pomysł nie wystarczą do tego, żeby z sukcesem prowadzić biznes. Jest wiele jeszcze innych elementów, które są bardzo ważne. Więc nie słuchajcie tych, którzy Ci mówią, znajdź pieniądze, znajdź kogoś, kto Ci da pieniądze, będziesz mogła prowadzić biznes. Bo ja uważam, że równocześnie trzeba robić wiele innych rzeczy. Przygotowywać się, szukać sponsora, robić biznesplan, estymować, ile tych pieniędzy jest potrzebnych i weryfikować rynek i obserwować rynek, tak? Więc same pieniądze i sam pomysł to nie wszystko. Druga rzecz, jak spotykam się z przedsiębiorcami, takimi młodymi, to słyszę taką jedną rzecz, gdzie mi się od razu lampka zapala. Wiesz, mam pomysł na biznes, ale mam znajomych, którzy mi pomogą go prowadzić, którzy mają kontakty, I fokusujemy się na tych znajomych, że oni nam pomogą. Znajomi Wam nie pomogą. Fajnie, jak macie znajomych, przyjaciół, na których możecie polegać, ale nie koncentrujcie się na tym, że oni za Was to załatwią, że problem macie zdjęty z głowy. Wy jesteście przedsiębiorcami, to Wy jesteście odpowiedzialni za to, jak sobie poukładacie ten biznes, jak się przygotujecie do tego. Nie przekładajcie odpowiedzialności za biznes na swoich znajomych albo przyjaciół, bo ja wiele razy widziałam takie sytuacje, że to się potem nie udawało. Następne takie kłamstwo, które oczywiście to jest moja subiektywna ocena, to jest, mam koleżankę, przyjaciółkę, z którą założę spółkę, będzie mi łatwiej. Prowadzenie biznesu w formie spółki nie jest prostsze, kochani. Jest trudniejsze i o tym też mówi mój odcinek. Załączę Wam link po tym odcinku do tego odcinka, w którym mówię o tym, co jest ważne przy zakładaniu spółek. Różnica zdań, kochani, kryzys, jak podejmować decyzje, jak inwestować w tą spółkę, jak dzielić obowiązki, ja tyle zużyłam pieniędzy, Ty tyle włożyłaś pieniędzy. Może to jest dużo rzeczy, które wymagają poukładania. Owszem, spółki się udają, jeżeli mamy ludzi o dwóch różnych kompetencjach, tak? Ja wnoszę to, a Ty wnosisz to. Także samo myślenie o tym, że otworzę z moją przyjaciółką, otworzę z moim wspólnikiem, będzie prościej, to nie do końca jest prawdą. Także to jest jeszcze jedno kłamstwo, które powodują, że często nie przygotowujecie się wystarczająco dobrze, nie sprawdzacie, nie weryfikujecie, bo mówicie, ok, jakoś to będzie, bo odpowiedzialność się rozkłada. Nie rozkłada się, to są Wasze pieniądze. Często w internecie widzę takie, może catchy, może nie catchy tytuły, buduj biznes na pasji. I tak i nie. To też może powodować, że jesteś super fotografem, otworzyłeś biznes, jesteś rozczarowana. Dlaczego? Dlatego, że sama pasja nie wystarczy, trzeba mieć jeszcze kompetencje do prowadzenia tego biznesu. To są dwie różne rzeczy. Pasja a biznes, tak? Też dokładnie Was teraz zachęcę do tego, żebyście obejrzeli odcinek z Anią Holuły, która opowiada o tym właśnie. Dokładnie fotograf, która zrobiła biznes i opowiada, że pasja to jedno, a biznes to drugie. Więc fajnie mieć tą pasję, fajnie robić to i zarabiać na tym, natomiast biznes jest zawsze biznesem. Czyli sama pasja nie wystarczy, żeby stworzyć biznes. Więc kochani, biznes to Wasza odpowiedzialność. Możecie liczyć na to, że ktoś Wam pomoże i super, jeżeli się nie zawiedziecie. Natomiast dla mnie zawsze trzeba posiadać plan B, czyli tak naprawdę to ja od początku do końca jestem odpowiedzialna za stworzenie tego planu, za wdrożenie go, a co się wydarzy, jeżeli znajoma mi nie pomoże lub nie wesprze mnie tak, jak obiecywała. Także nie fokusujcie się na takich rzeczach, nie koncentrujcie się na takich rzeczach, ponieważ potem jest wielkie rozczarowanie. Następna rzecz, uważajcie na artykuły, które czytacie, że 5 kroków do sukcesu, 3 kroki do, wiecie, wielkiego biznesu, do polepszenia swojej przyszłości. Nie ma 5, nie ma 10, jest masa i codziennie są nowe, codziennie są inne wyzwania i codziennie jest inaczej i raz jest pod górkę, raz jest z górki i tak wygląda przedsiębiorczość. Warto czytać, warto się uczyć, tylko pamiętajcie, co czytacie
i od kogo się uczycie. Uczcie się od praktyków biznesu. Zachęcam Was serdecznie, bo samorozwój to jedno, praca to drugie, ale też trzeba wiedzieć, skąd się uczyć i skąd czerpać wiedzę. Trzymam oczywiście za Was kciuki jak zwykle i zakładajcie biznesy, prowadźcie je z sukcesem. Cześć!